Witam na kanale Stare Formaty Wideo. Magnetowidy, kasety VHS, nagrania z dzieciństwa naszego lub naszych dzieci to cała masa wspomnień. Ale czas nie oszczędza tych wspomnień zapisanych na taśmach VHS. Taśmy niszczeją, bledną, kolory, pojawia się falowanie lub taśmy rozpadają się w rękach i po prostu te wszystkie nasze wspomnienia znikną. Żeby się przed tym uchronić, dobrze jest zdigitalizować te nagrania, dlatego dziś zabierzemy je w podróż z analogowego świata w cyfrową przyszłość. Do dzisiejszego filmu wybrałem 3 magnetowidy. 2 mają TBC, 1 nie ma tam natomiast inny system. Są to JVC HR 7000, on nie ma TBC, za to ma inny system poprawiający jakość, on się nazywa Dynamic Contrast. Drugi magnetowid to jest Philips VR 1100, on ma TBC i również NR. No i trzeci magnetowid, na razie go tak enigmatycznie nazwiemy tajemniczy sprzęt. Jest to bardzo renomowany sprzęt z lat 90. Posiada również oczywiście TBC. Jaki to magnetowid? No to dowiemy się później. Magnetowidy, które dzisiaj będą w użyciu, no to wspomniany JVC HRS 7000. Film o nim możecie sobie zobaczyć, tutaj link w opisie. Jest to magnetowid bardzo taki klasyczny, super VHS, bez TBC, natomiast ze wspomnianym już Dynamic Contrast, który bardzo dobrze sobie radzi, nawet z jakimiś tam słabszymi taśmami. Jest to egzemplarz w bardzo dobrym stanie, więc tutaj też jakby handicap jest po jego stronie, bo to, jak się okaże, dalej będzie miało bardzo duży wpływ na jakość. Drugi magnetowid to jest Philips VR 1100, on posiada TBC plus NR, oczywiście jest stereofoniczny magnetowid, jest klasy SVHS, tutaj ma rozbudowane różnego rodzaju funkcje. Jest to klon magnetowidu JVC HR 7600 i ma tutaj zmieniony design, jak również zmienione oprogramowanie, jeśli chodzi o sterowanie elektroniką, jak również w samej tam elektronice były jakieś dokonywane zmiany, że Philips wykorzystywał więcej swoich elementów. Ale jest to konstrukcja bliźniacza do konstrukcji JVC HR 7600. Magnetowid ten jest z przypisem ET, czyli SVHS ET, to jest jakby oznaczenie dodatkowego czasu, tak to było określone. Można to było porównać do long playa w zwykłym VHS-ie, czyli więcej czasu można było nagrać na kasetę, jak również można było nagrywać właśnie w tym systemie na kasetach VHS. Nie był to pełny SVHS, ale był jakby lepszym systemem od samego VHS-u, którego można było nagrać na właśnie kasetach VHS. Można to było później odtworzyć oczywiście na magnetowidach SVHS, ale można było to też odtworzyć na magnetowidach VHS, które miały taki dodatkowy system SQPB. Trzecim magnetowidem jest tajemniczy sprzęt. Jest to sprzęt z początku lat 90. bardzo renomowanej firmy. Był uznawany za ikonę, jeśli chodzi o magnetowidy do montażu liniowego w tamtym czasie. Jest wyposażony w TBC, jak również jest wyposażony w taki noise filtr. Sprzęt był o takiej renomie, że był uważany za to, że ma pełne TBC, pełnoklatkowe. No niestety tak nie jest. Ma TBC liniowe, jak praktycznie wszystkie magnetowidy tej klasy konsumenckiej, ale przez to, że jego tor prowadzenia taśmy był tak perfekcyjny, robił wrażenie, jakby bardzo odstawał od reszty konkurentów i przez długie lata był niedoścignionym wzorem w tej dziedzinie. Magnetowidy to nie wszystko, żeby sobie coś zgrać, trzeba mieć miejsce i urządzenie, na które to się będzie zgrywało. Ja wykorzystam do tego 2 komputery, jeden jest oparty na Windowsie XP i w nim jest zamontowana karta wideo Matrox RTX 100. Cały ten sprzęt jest z roku 2003. Wtedy to było naprawdę coś rewelacyjnego, o niespotykanej mocy obliczeniowej. No, dla przykładu powiem, że mógł wtedy ten komputer zgrywać materiały i przeliczać je do MPEG-a drugiego, czyli na DVD w czasie rzeczywistym 1:1. No to była rzecz taka mało spotykana. No anegdota tutaj oczywiście z tym komputerem też
też jest. Był on przedstawiony leasingodawcy celem uzyskania właśnie leasingu na niego. Tutaj leasingodawca poprosił o wytłumaczenie, dlaczego komputer może kosztować tyle pieniędzy, co nie jeden samochód. No tutaj trzeba było przedstawić dokładną specyfikację i leasingodawca zakwalifikował ten komputer jako sprzęt specjalistyczny i wtedy nie było już problemu na uzyskanie finansowania na zakup tego zestawu. Zestaw był postawiony przez firmę z Kielc, tutaj kolegów pozdrawiam, mamy kontakt do dzisiaj. No, było niejednokrotnie tak, że przyjeżdżałem tam do nich wieczorem i północy siedzieliśmy, żeby jakąś reinstalację systemu zrobić, żeby na drugi dzień można było dalej pracować. Także bardzo im dziękuję za to, że mieli cierpliwość i chęci do takiego działania. Karta jest naprawdę ogromnej mocy, oczywiście biorąc pod uwagę na tamte czasy, mocy obliczeniowej. Mogła do 5 warstw realizować różnego rodzaju filtry, przejścia, czy różnego rodzaju korekcje kolorów do 5 warstw na timeline'ie, więc tutaj ta moc obliczeniowa naprawdę była ogromna. Poza TBC ma oczywiście też wejście FireWire, gdyby ktoś chciał sobie zgrać coś za pomocą złącza cyfrowego. Także jest to bardzo takie kompleksowe urządzenie. No i w tamtych czasach naprawdę dawało niezły pokaz siły. I jakie problemy wiążą się z taką konfiguracją? Mam nadzieję, że to wszystko pomału Wam pokażę i wyjaśnię. Trzeba było sobie przypomnieć niejednokrotnie restartowanie Windowsa i czekanie, aż komputer się zamknie. Później znowu wstanie. No, było to taką mega przygodą i podróżą w czasie wstecz. Niekoniecznie mi się to podobało, aczkolwiek był na to przeznaczony czas i nie było żadnego stresu. A z tego, co pamiętam, no to w momencie, kiedy coś mieliśmy zrobić na szybko, no to był duży problem. Drugi komputer jest oparty na Macu, jest to konstrukcja z 2007 roku, tu jest karta FireWire i oprogramowanie Final Cut. Do tego, żeby można było wprowadzić sygnał cyfrowy, zostaje użyty magnetowid JVC-BR DV3000, jego zadaniem będzie konwertowanie sygnału z analogu na cyfrę. Magnetowid JVC-BR DV3000 również jest wyposażony w TBC, więc tutaj mamy też zamontowane takie rozwiązanie. Czy do końca ono tak ładnie współpracuje z analogowym sygnałem przesyłanym przez ten magnetowid? No nie ma żadnych informacji na ten temat, ale patrząc na doświadczenia działa i to całkiem nieźle. Jeśli macie jakieś inne spostrzeżenia, to zapraszam do komentarzy. Magiczne słowo, time base corrector, no to się tutaj odmienia nieraz przez wszystkie przypadki. Co to jest? To jest jakby korekcja podstawy czasu. Coś w rodzaju bufora, gdzie trafiał sygnał, to też się rozwijało z biegiem lat. Na przykład bufor w JVC S7500 miał 2 MB pojemności, a w HR S9600 już 4 MB. Możemy tutaj rozróżnić jakby dwa systemy. Jeden to jest liniowy, który jest montowany w naszych urządzeniach tych konsumenckich i ono koryguje tylko obraz w pojedynczych liniach, jest prostsze i tańsze. Full frame, pełnoklatkowe TBC, które jest montowane w urządzeniach profesjonalnych lub można sobie dokupić też jakby zewnętrzne urządzenie pełnoklatkowego TBC. Ono koryguje już błędy na całej klatce obrazu i jest bardziej precyzyjne. Przeprowadzone próby były na takich wybranych nagraniach. Wydaje mi się, że dają taki jakby przekrój możliwości tego, co możemy spotkać u siebie w szafie i jak to wyglądało. No, pierwszy film to Kościół barokowy, nagrane to było na kamerze SVHS, później było to zmontowane liniowo. Nagranie i montaż jest z 1999 roku, a to jest już kopia z tego mastera po montażu. Drugi film to jest Zakład. No tutaj jest troszeczkę inaczej, to był już rok 2000. Też nagranie było realizowane za pomocą kamery SVHS MS5. Później była digitalizacja za pomocą karty DV500 Pinnacle do komputera. No i tam było to zmontowane, później było to zgrane, a to jest kopia z tego nagrania już po montażu. Trzeci film to są tańce. Tutaj jest materiał zrealizowany kamerą SVHS MS5 i to jest oryginalna kaseta, która była nagrana w kamerze. No na pewno ta jakość z tego nagrania będzie zauważalnie lepsza.
Jeszcze jest jeden film, no to są wspomnienia takie bardziej prywatne. Nagranie było realizowane w 1995 roku za pomocą kamery National M7. Patrzcie jak smalec. No tam jest nasza babcia. To już jakby jest bardzo długi kawał historii, ale naprawdę bardzo było przyjemnie przeglądać te kasety i to tutaj sobie zgrywać. Oj, nie robi zdjęcia. Które z tych nagrań jest jakby najbardziej podatne na zakłócenia? No wydaje się, że ten zakład pracy ze względu na to, że było zgrane do komputera, potem było zgrane na taśmę i potem jeszcze kopia z tego zrobiona po drodze, oczywiście jeszcze kompresja założona DV przy zgrywaniu, więc jakby ten najsłabszy materiał chyba jest z tego nagrania. I to by wskazywało również na kłopoty podczas zgrywania całej tej digitalizacji nagrań, bo się okazuje, że więcej nie znaczy lepiej, czyli jeśli mamy włączone TBC w magnetowidzie, a mamy również TBC na urządzeniu zgrywającym, no tutaj zaczynają być konflikty, te TBC się zaczynają nakładać, co powoduje, że ten sygnał nie jest już taki dobry, jak powinien być, by się mogło wydawać, że będzie lepszy. No niestety nie jest i zaczęły się pojawiać czarne pola. No to jest taki objaw właśnie, że ten sygnał gdzieś się po prostu rozjechał. Po wyłączeniu TBC lub zgrywaniu z magnetowidu, który nie ma TBC, nie było żadnego problemu, więc skłaniam się do stwierdzenia, że za dużo TBC na pewno nie jest wskazane. Sprzęt podający, jak i zestawy utrzymywane są w dość dobrej kondycji mechanicznej i elektronika jest tutaj też zaopiekowana. Nie zauważyłem jakby gigantycznych różnic między TBC a braku TBC. No trzeba wziąć pod uwagę to, że na każdym końcu tego zgrywania było już TBC, więc włączanie i wyłączanie TBC w magnetowidzie nie dawało po prostu spektakularnych różnic w jakości nagrania. Tajemniczy sprzęt. No, tajemniczy sprzęt to, co niektórzy może się domyślili, jest to klasa sama w sobie. Panasonic NV FS200, no ikona początku lat 90. montażu liniowego. On jest wyposażony właśnie w TBC, jak również jest wyposażony w filtr szumów z 2 pozycjami. Można sobie tutaj regulować. Jedna pozycja to jest jakby taka do oglądania, gdzie jest te wartości są dość mocno podkręcone i kontrasty i kolory są podciągnięte do góry. Natomiast jest opcja do edycji, gdzie te wszystkie wartości są bardziej stonowane celem uniknięcia podbijania tego przy następnej kopii. Czy Panasonic NV FS200 powinien być jakoś diametralnie lepszy od pozostałych? Można by było tak sądzić, biorąc pod uwagę, jaka za nim stoi renoma. Natomiast trzeba tutaj wziąć pod uwagę, że ten sprzęt ma już swoje lata i na pewno wszystkie te układy elektroniczne, jak i również mechaniczne nie trzymają dokładnie takich parametrów, jak podczas tego, jak wychodził z fabryki. No myślę, że to jest podobnie jak z samochodami, które po iluś tam latach niestety nie mają takiej mocy silnika, jak w momencie wyjścia z fabryki. Można by było tutaj próbować wymieniać kondensatory. Wszystkich tych kondensatorów w takich konstrukcjach jest około 50. Z tego, co się dowiadywałem w serwisie, wymiana takich kondensatorów w takiej ilości, no to jest około 200 zł. Oczywiście trzeba też tutaj uważać, że to jest stary sprzęt, więc niejednokrotnie może się coś okazać, że jeszcze się coś dodatkowo zepsuje podczas jakby grzebania przy tym. Więc no, na razie jest tak, jak jest. Dopóki to działa, nie ma żadnych jakichś wyraźnych oznak tego, że to się coś psuje, no to myślę, że na razie nie będziemy tutaj zaglądać i kombinować. Takie 2 rozwiązania, jedno Firewire, a drugie jeszcze starsze, właśnie za pomocą karty Matroxa, no to są rozwiązania, można powiedzieć, teraz już archaiczne, aczkolwiek sprawdzały się wtedy i sprawdzają się teraz, jak pokazuje czas. Oczywiście są tutaj zagrożenia. Pierwsze zagrożenie, jeśli chodzi o Matroxa, to pliki wyplute z takiego zestawu są w formacie AVI, no i tutaj zaczyna być kłopot ze względu na to, że kodeki
pliki z tamtego okresu nie są już tak popularne i nie są wspierane mniej więcej od 2017 roku przez Adobe'ego, który jakby coraz rzadziej modyfikuje jakieś rzeczy związane ze starymi kodekami i na przykład tamtych plików z Matroxa nie da się wrzucić do nowej wersji Adobe'ego, pomimo tego, że to jest zgrywane też przecież na Adobe Premiere, tylko że 1.5. Trzeba było dokonać konwersji. Ja sobie to przekonwertowałem w nowym Final Cutie, który widzi te pliki. Przekonwertowałem to do kodeka ProRes 4.2.2. No taka jakby najmniej chyba stratna kompresja. No zostawiłem sobie wielkość obrazka taka jak była pierwotnie, czyli 720 na 576, bo to jest kodek SD-DV. Taka wielkość. Może kiedyś będą jeszcze jakieś lepsze upscalery, więc zostawiam sobie tą możliwość, żeby jednak nie tracić możliwości później jeszcze lepszego jakby przeliczenia tego do większego formatu. Przed przystąpieniem do jakiegokolwiek zgrywania dobrze byłoby też przygotować sobie sprzęt, czyli wyczyścić głowicę, przedmuchać całość, jeśli magnetowid nie jest jakby używany na co dzień. No i jak jest taka możliwość, mamy kilka maszyn, no bo to, żeby sobie sprawdzić, na której maszynie dana taśma jest najlepiej odtwarzana. Czy takie zestawy mają sens? No, ja akurat po prostu je posiadam, więc jak najbardziej u mnie to wszystko funkcjonuje, jest utrzymywane w stałej gotowości do działania. Natomiast jakby ktoś chciał, no to tutaj jest pole do popisu, bo rynek oczywiście nie zatrzymał się na początku lat 2000, tylko produkuje cały czas nowe urządzenia, nowe rozwiązania, które są no, na pewno już lepsze. No niestety lepsze też oznacza droższe i jeśli ktoś sobie myśli, że kupi sobie graber za 20-30 zł, podłączy to do kompa i będzie sobie śmigał i zgrywał te kasety, no to może być bardzo, bardzo zawiedziony, bo te chińskie produkty no, nie są dobre. Jakby na to nie patrzeć, jeśli porządne urządzenie kosztuje 500, 800 zł, czy 1000, czy nawet więcej, no to jeśli ktoś chce kupić super tani graber no za 30 czy 40 zł, to radzę poszukać jeszcze na chińskiej platformie sprzedażowej, bo tam jest za 12 zł, więc to siłą rzeczy nie może funkcjonować dobrze. Oczywiście trzeba pamiętać przy wyborze grabera, żeby było złącze S-Video. Tutaj wszystkie te nagrania były realizowane za pomocą złącza S-Video. Też dobrze jest zaopatrzyć się troszeczkę lepszy kabel, nie taki za 5 zł, bo ten za 5 zł na pewno jeszcze bardziej obetnie nam ten sygnał i będzie dodatkowa strata na samym przekazie. Trzeba o tym pamiętać, żeby te kable właśnie były dobrej jakości. Na tym nie można oszczędzać i gdybyśmy chcieli zrobić taki zestaw najtańszy, czyli dajmy na to, weźmiemy magnetowid za 400 zł, do tego graber za drugie 400, no 500 tam jest złotych, no to już się robi nam się 1000 zł, a jeszcze na pewno jakieś inne urządzenie też by się do tego przydało. Jeśli nie mamy jeszcze właśnie TBC, no to zewnętrzne TBC, następne złotówki nam uciekają. Więc też można by było pokusić się o spróbowanie zestawu właśnie magnetowid z TBC i tutaj jakiś porządny graber i to powinno w miarę działać. Gdy sobie to już wszystko pozgrywamy, sobie weźmiemy i przekonwertujemy, żeby mieć możliwość edycji i dalszego oglądania, no to możemy sobie teraz już porównać, jak to wychodzi. Jak możecie zobaczyć na tych nagraniach,
to największą różnicą między jednym zestawem a drugim to jest kolorystyka. Zdecydowanie bardziej podbite kolory wychodzą podczas zgrywania tutaj za pomocą Maca i JVISa jako konwertera. Na karcie Matrox RTX to te kolory są bardziej takie naturalne. Zresztą też możemy tam pokorygować podczas nagrywania, poprawić pewne parametry, czy jasność właśnie, czy kolorystykę. Nie ma tutaj żadnych krzywic, zakłóceń. Oczywiście jakieś dropy z taśmy, czy jakieś inne uszkodzenia, które się tam gdzieś pojawiają na taśmie, no to tego TBC już nie usunie. Chciałem tutaj też pokazać, jak wyglądają taśmy, które po pewnym czasie się po prostu rozlatują w rękach i cała ta warstwa magnetyczna odpada. No ja jak to zobaczyłem za pierwszym razem, byłem lekko zszokowany, bo powiem szczerze, że wcześniej czegoś takiego nie widziałem. No to dodatkowo daje jakby mobilizację do działania i archiwizacji naszych kaset, żeby uniknąć tych wszystkich zagrożeń właśnie związanych z tym, co się dzieje z tymi nośnikami magnetycznymi po tylu latach. Jeśli macie jakieś swoje zestawy do digitalizacji, to bardzo proszę o podanie ich w komentarzu. Oczywiście zapraszam do subskrypcji kanału i widzimy się w następnym filmie.